Czołg FV4201 Chieftain w momencie wejścia do służby był uznawany za najpotężniejszy czołg podstawowy na świecie. Po zakończeniu II wojny światowej podstawowym czołgiem brytyjskiej armii był czołg A41 Centurion. Jego kolejne wersje w pełni wystarczały brytyjskiej armii, ale nie oznacza to, że nie rozważano zaprojektowania jego następcy. Największym problemem w konstrukcji Centuriona był brak możliwości dopancerzenia kadłuba oraz wieży, dodatkowo nie było możliwości zastosowania armaty większego kalibru niż 105 mm. Tak daleka modernizacja była równoznaczna z opracowaniem nowego czołgu o lepszym uzbrojeniu i tak powstał czołg ciężki FV214 Conqueror. Był on uzbrojony w 120 mm armatę mogącą przeciwstawić się radzieckim konstrukcjom pokroju ISA III. Conqueror nie był jednak czołgiem idealnym, dlatego w latach 60. wycofano go ze służby. W drugiej połowie lat 50. rozpoczęto pracę nad nowym czołgiem określanym w dokumentacji jako Main Battle Tank. Początkowo był to lekko ulepszony Centurion, jednak ostatecznie go nie dokończono. Zdobyte doświadczenia wykorzystano natomiast przy kolejnym projekcie określanym jako FV4201. Pod koniec 1957 roku brytyjska armia sfinalizowała wymagania dla nowego czołgu. W tej sytuacji zamówiono 12 prototypów, po 6 w dwóch wersjach i już w 1960 roku rozpoczęto próby poligonowe, gdzie na jaw wyszły liczne wady prototypów. Najwięcej problemów sprawiał wielopaliwowy silnik L60, który był bardzo zawodny, a system zmiany paliwa trwał aż 8 godzin. Równolegle próby prowadzono również w RFN, gdzie żołnierze narzekali na brak ogrzewania przedziału bojowego. Ostateczna ocena była mimo wszystko pozytywna i przyklepano projekt do produkcji. W pierwszej kolejności wyprodukowano 40 sztuk czołgów Chieftain Mark I z silnikiem L60 o mocy 585 koni mechanicznych. Pierwszym seryjnym modelem był Chieftain Mark II z mocniejszym 650-konnym silnikiem, armatą L11A2 oraz systemem obrony ABC. Czołgi te weszły do służby brytyjskiej w listopadzie 1966 roku. W wariancie Mark III zmodyfikowano silnik w celu zwiększenia żywotności i niezawodności, a także zmieniono karabin maszynowy z wieży na celownik laserowy i ta wersja była specjalnie opracowana na eksport dla Iranu. Ostatnim wariantem fabrycznym był Chieftain Mark V z silnikiem L60 Mark VIII o mocy 750 koni mechanicznych i nowym systemem obrony ABC. Warto dodać, że model Mark IV był projektem z myślą o Izraelu, ale współpraca została zerwana na fazie prototypów. W toku służby powstało jeszcze 8 wersji, m.in. wersja Mark VI, która była modernizacją Chieftaina Mark II do standardów wersji Mark V. Głównym celem modernizacji było wyeliminowanie wad układu napędowego oraz wymiana elektroniki na nową. Chieftain posiadał masę około 50 ton, był w stanie rozpędzić się do 40 km na godzinę. Uzbrojenie stanowiła wcześniej wspomniana armata L11 kalibru 120 mm, która została również wykorzystana w Challengerze 2. Dodatkowe uzbrojenie składało się z dwóch karabinów maszynowych L7 kalibru 7,62 mm. Łącznie zbudowano 1896 maszyn, z czego 900 trafiło do Wielkiej Brytanii, a pozostałe trafiły do Niemiec, Holandii, Omanu, Kuwejtu, Jordanii i Iranu. A tak prezentuje się klockowy model Chieftaina Mark VI. Jest to moja własna konstrukcja wykonana w skali 1:35. Ponownie jak w przypadku Challengera 2 starałem się, aby ta konstrukcja była jak najbardziej wytrzymała, w pełni bawialna, żeby tutaj wszystkie rozwiązania były systemowe. No i już bez przedłużania przejdźmy do omawiania konstrukcji. Z przodu widzimy tutaj bardzo pochyloną dolną płytę. Faktycznie ona w Chieftainie była taka bardzo pochylona. Starałem się tutaj to odwzorować. No niestety nie do końca mi się udało, ponieważ tutaj ta oś wymusiła na mnie zrobienie tutaj tych dwóch haków. Tutaj już górna płyta jest na zawiasie, mamy takie charakterystyczne zaokrąglenia do środka. Są dwa zaczepy, mamy też po dwie lampki na stronę. Są małe, bardzo fajne błotniczki. Tutaj dalej widzimy skrzynki. Tutaj jest kolejna skrzynka, taka odsunięta o pół cuda, dodatkowo z takim skosem, ponieważ Chieftain tutaj właśnie miał taki skos, w zasadzie takie zaokrąglenie, ale ja zrobiłem to w ten sposób. Z boku widzimy tutaj fartuchy, tym razem zamontowane na zawiasie. No i po podniesieniu widzimy tutaj podwozie. Sam czołg jeździ bardzo dobrze.
No więc wydaje mi się, że pod tym względem absolutnie nic mu nie brakuje. Dalej przechodząc do tyłu, widzimy kolejne skrzynki, tym razem takie dłuższe, również po obu stronach. Tutaj widzimy takie wcięcie charakterystyczne dla konstrukcji. Z tyłu mamy oczywiście kolejne skrzynki, tutaj takie nisko osadzone lampki. Błotniki też tak dosyć prosto wykonane. Dolna płyta, tutaj mamy dwa haki, tu jest w zasadzie nie wiem co, to była prawdopodobnie też jakaś skrzynka. Tutaj widzimy zapasowe ogniwa gąsienicy, tutaj widzimy oczywiście wydechy. Tutaj był taki kwadrat, w zasadzie nie wiem po co on był, nie wiem czy to jest jakaś kolejna skrzynka, czy nie wiem w sumie co. U góry tutaj widzimy kratki wentylacyjne, tutaj jest jakaś brecha zamontowana, no i za tą brechę oczywiście możemy sobie chwycić. Proszę bardzo, jest taki modulik. No i w środku mamy silnik, jest on dosyć taki prosty. Starałem się cokolwiek tutaj uwypuklić. Mamy tam w środku jakieś koła, tutaj jakieś elementy dosyłowe, tutaj jakaś rura biegnie po środku. Tutaj po boku są oczywiście zbiorniki na paliwo. No więc wydaje mi się, że nie jest on wykonany może jakoś znakomicie, ale patrząc na modele chociażby z gier, no to wydaje mi się, że nie da się tutaj nic lepszego wykombinować. Teraz przechodząc do wieży, wydaje mi się, że wyszła ona całkiem nie najgorzej, no aczkolwiek no dałoby radę coś tutaj poprawić. Niemniej jednak wydaje mi się, że wykonałem swoje zadanie dosyć dobrze. Zobaczcie, użyłem tych takich elementów zaokrąglonych, które były chociażby w ISie 7 albo w T54. Tutaj jakieś kolejne zaokrąglenia. Mamy tutaj wyrzutniki granatów dymnych. Działo jest to samo, które mieliśmy w Challengerze, no to oczywiste. Jest ono oczywiście ruchome i nie ma takiego problemu jak w przypadku Challengera, gdzie ono mi po prostu opadało. No teraz ten zawias po prostu jest w stanie wytrzymać ciężar tej armaty. Tutaj z boku widzimy też jakiś element wystający z takim charakterystycznym talerzem z przodu. Z boku widzimy kosz. Mamy tutaj zasobniki w postaci skrzynek, tu jakaś puszka. Tutaj mamy oczywiście kanister z benzyną, no i w tym miejscu musiałem zamontować antenę. Ona powinna być co prawda w tym przypadku, no ale chciałem, żeby tutaj ten włas się otwierał. Z drugiej strony widzimy tutaj kosz, jest on nieco inaczej wykonany. Mamy tutaj worek z piaskiem, kawałek drewna oraz tutaj puszkę. No i tutaj widzimy jeszcze antenę. Przechodząc już do podsumowania całej prezentacji, wydaje mi się, że jest to dosyć udany model. I o ile się nie mylę, jest to pierwszy Chieftain, jeśli chodzi o własne konstrukcje. Bo pomijam po prostu tego, który był wydany przez Kobi, bo w zasadzie to była taka trochę hybryda starego Centuriona, zrobiona trochę z nową wieżą, nie wiadomo co w zasadzie to było. A ten Chieftain wydaje mi się, że jest dosyć ciekawą konstrukcją, na pewno pionierską, jeśli chodzi o własne konstrukcje. A na dzisiaj to by było tyle. Polubcie ten materiał dla zasięgu. Trzymajcie się. Cześć. Okay.